Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Mołdawii, o wyborach w Mołdawii, które właśnie się zakończyły. Nagrywam ten program o 8 rano polskiego czasu i znamy już praktycznie wyniki tych wyborów. Jakie one są, o tym za chwilę. Za chwilę połączę się z Kiszyniowem, z naszym gościem. Zanim to zrobię, serdeczne podziękowania dla wszystkich Państwa, dzięki którym mogę robić ten i inne programy. Dziękuję patronom, którzy wspierają Układ Otwarty i którzy inspirują mnie do robienia różnych odcinków. Dziękuję też mecenasom. Zachęcam do dołączenia do tego fantastycznego grona i zostania współtwórcą Układu Otwartego. Możecie to zrobić za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Tam znajdziecie mój profil, link pod nagraniem. Zachęcam też firmy, aby zostały mecenasami Układu Otwartego. A teraz już łączę się z Kiszyniowem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ecovoltis, firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. A w Kiszyniowie Maciej Woźniak, doradca Unii Europejskiej do spraw gazu w firmie Energocom. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witaj. Powiedz, czy już rozmawiamy, jest 8:14 dokładnie, czy już wiemy na pewno, że Maja Sandu wygrała wybory prezydenckie? W Kiszyniowie jest właściwie już 9:14 i tak, wiemy to na pewno. Zostało zaledwie bodajże kilka tysięcy głosów do zliczenia. To już nie zmieni w żaden sposób tego wyniku. Maja Sandu po ciężkiej walce wygrała drugą turę wyborów. Ma ponad 930 tysięcy głosów. Ponad 55% wyborców wybrało Maję Sandu. Co to znaczy dla Mołdawii? Oj, to bardzo ważne wybory były. Wybory, które były połączone z referendum 2 tygodnie temu. Referendum, które no naprawdę o żyletki zostało wygrane znaczy wynik referendum wskazał, że Mołdawianie chcą wpisania integracji z Unią Europejską do konstytucji. Te losy tego referendum ważyły się do ostatniego momentu, ale ostatecznie wynik jest pozytywny. No i po 2 tygodniach druga tura wyborów, w których Maja Sandu wygrywa. To nie było do końca takie pewne. To była dosyć nerwowy wieczór wczoraj, późny wieczór. Ale co to znaczy dla Mołdawii? Wygrywają siły proeuropejskie i to jest przede wszystkim najważniejsze. Maja Sandu wygrywa drugą kadencję, jest prezydentem absolutnie zorientowanym na integrację z Unią Europejską, na dołączenie Mołdawii do Europy, do świata zachodniego, wbrew zakusom strony rosyjskiej, tego rosyjskiego miru, który jest tu ciągle bardzo aktywny i próbuje wpływać na sytuację zarówno na Ukrainie właśnie, jak i w Mołdawii czy w Gruzji. Mołdawii się udało, wczorajsze wybory Maja Sandu wygrywa i to oznacza kurs na zachód. No, bo to tak naprawdę było wielkie starcie między wpływami świata zachodu i Rosji, która chciała no po prostu mieć jak największe wpływy, a najlepiej zaanektować Mołdawię któregoś dnia. Ta sytuacja tam jest bardzo trudna pod tym względem. Opowiedz proszę o tych rosyjskich wpływach i o tym, może zacznijmy od rosyjskich wpływów, prób wpływania na samą kampanię wyborczą. Jak te wpływy wyglądały? No bo tu dochodziły rozmaite wieści o przekupywaniu ludzi, o zaangażowaniu bardzo dużej liczby przekupionych ludzi, o tym, że jeden z oligarchów wprost wspierał rosyjskimi pieniędzmi tę kampanię i płacił ludziom. Opowiedz proszę jak to wyglądało. Tak, to niestety pewnie trzeba będzie kiedyś opisywać w podręcznikach, co tu się działo. Podam na początek taką porównanie 2 liczb. Pani Maja Sandu na kampanię wyborczą wydała około 500 000 euro.
Natomiast zgodnie z danymi policji do kraju przez ostatnie 2 miesiące na różne sposoby Kreml próbował wpompować prawie 100 milionów euro. Te 100 milionów, czyli 200 razy więcej niż wydała Maja Sandu. Tak jest. I to były pieniądze na dziesiątki różnych sposobów wprowadzone do kraju. Proszę sobie wyobrazić na przykład samolot lecący z Istambułu, wypełniony oczywiście Mołdawianami, ale namówionymi do tej operacji. Każdy z nich ma dokładnie 9999 euro przy sobie, czyli dokładnie poniżej limitu, który jest jakby tym poziomem, powyżej którego nie można wprowadzać większej gotówki. I takich samolotów jest kilkadziesiąt na przestrzeni tych paru tygodni. Są próby i prawdopodobnie część niewykrytych wprowadzania pieniędzy przez dyplomatów rosyjskich. To jest zwyczajnie wprowadzanie gotówki na terytorium kraju, ale to są także próba namawiania, i to dosyć skuteczna, części wyborców poprzez Instagrama do założenia sobie specjalnego konta w rosyjskim banku, który nie ma możliwości działania na terytorium Mołdawii, ale dosyłane są tym obywatelom karty kredytowe, na których są te pieniądze dla nich przeznaczone oczywiście po to, żeby głosowali w przypadku głosowania tak, jak im będzie nakazywał koordynator. Te informacje to nie są jakieś opinie czy niesprawdzone rzeczy, to są afery, które tutaj po kolei policja ujawnia, pokazuje społeczeństwu, to są prowokacje dziennikarskie, które pokazują ten schemat działania. To wszystko oczywiście jest przygotowywane przez służby zapewne specjalne rosyjskie, a takim organizatorem na teren Mołdawii tego całego procederu jest pan Jan Szor. To jest oligarcha mołdawski, który po zwycięstwie Mai Sandu 5 lat temu uciekł najpierw do Izraela, teraz wiemy, że jest w Rosji. I to on za pomocą zakładanych kolejnych partii politycznych tutaj w Mołdawii, które po kolei są potem delegalizowane, ale to on w ten sposób właśnie próbuje to poparcie zdobyć. Mówi się o tym, to zresztą mówiła sama pani prezydent, że w pierwszej turze prawdopodobnie stronie rosyjskiej udało się zakupić nawet do 300 000 głosów. To ważne, żeby... Co to znaczy zakupić? No więc właśnie kupić od obywateli. Mieliśmy tu do czynienia, opisywał to ostatnio nawet pan Krzysztof Lisek, który tu był obserwatorem wyborów, jest też mieszkańcem Mołdawii, który widział to w ten sposób, że dochodzi do tak zwanego karuzelowego albo łańcuchowego głosowania. Tak? Jedna osoba wchodzi, ma już w kieszeni wypełnioną kartę po poprzedniku, dostaje od komisji swoją kartę, idzie za kurtynę, tą swoją chowa, a tą wypełnioną wcześniej przez koordynatora wrzuca na oczach komisji do urny. No i tak setkami, dziesiątkami, setkami ludzi się w ten sposób to ogłoszenie może, głosowanie może odbywać. I oni oczywiście dopiero kiedy przyniosą swoją czystą kartę, no to tam koordynator odblokowuje płatność, która na przykład dostaje się na tą kartę kredytową rosyjskiego banku. Oni nie mogą z tych pieniędzy tutaj skorzystać, więc najczęściej te pieniądze pobierają jadąc do Naddniestrza, czyli do tej separatystycznej fragmentu pod kontrolą Rosjan, separatystycznego regionu w Mołdawii, i tam mogą te pieniądze odzyskać. No w ten sposób, najprostszy. To nie są duże pieniądze z naszej pewnie perspektywy, natomiast jak w skali Mołdawii są to bardzo znaczne pieniądze. Przypominam, że mamy tutaj do czynienia z najniższą płacą na poziomie 200 euro, a średnia płaca to jest około 600-700 euro miesięcznie. Ile oni dostają za ten głos? A to różnie, oczywiście nie znamy dokładnych szczegółów, ale mówi się nawet o kilkuset euro za jedno głosowanie. To czasami było tak, że te osoby były przygotowywane do tego głosowania w ten sposób, że otrzymywały płatności stałe od kilku miesięcy już, prawie jak pensja. Oczywiście na różnych szczeblach tego schematu korupcyjnego różne osoby dostawały różne pensje, natomiast koordynatorzy regionalni prawdopodobnie dostawali naprawdę pieniądze na poziomie kilku tysięcy euro miesięcznie po to, żeby tą sieć przyszłych wyborców koordynować.
Mówię o 300 000 głosów. Różni eksperci podają trochę różne liczby. Pani prezydent mówiła nawet o 300 000. Słyszałem głosy, że to jest około 150 000 głosów kupionych w ten sposób, zorkiestrowanych, jak to się mówi z angielskiego. To wydaje się może niewiele, ale mówimy o kraju, w którym przy na przykład wczorajszej dosyć wysokiej frekwencji zagłosowało około 1 700 000 osób, więc to są bardzo, bardzo duże ilości głosujących. Czyli ja rozumiem, że kontrkandydat Aleksander Stoyanoglo, tak? Dobrze chyba wymawiam. Tak, Stoyanoglu. Stoyanoglu, który dostał, nie wiem, 500 000 głosów? Tak mniej więcej z tego, co mówisz, to jest rozumiem, tego rządu? Ostatecznie chyba ma około 750 000. 700, tak. Okej. Tak. Czyli z tego jakieś między 100 a 300 było kupionych wprost. Tak się uważa, takie są szacunki. Jeszcze wczoraj w trakcie głosowania docierały do nas i zresztą do wszystkich obserwujących sytuację w Mołdawii filmy, w których Rosjanie poszli już na całość i zaczęli wysyłać całe samoloty osób z mołdawskim obywatelstwem, które gdzieś tam w Rosji mieszkają albo gdzieś na obrzeżach właśnie i leciały samolotami do Mińska, do Istambułu, do lokali wyborczych. Znaczy możemy sobie wyobrazić skalę kosztów, jakie poniosła strona rosyjska, żeby wpłynąć na wynik tych wyborów. No ale na szczęście się nie udało. Tutaj należy podkreślić bardzo ważny fakt, to znaczy głosowanie diaspory, bo głosujących, uprawnionych do głosowania jest około 3 milionów osób, ale wiadomo, że ponad 500 000 z tych osób, może około 500 000 osób mieszka za granicą. I to są w szczególności oczywiście teraz już kraje typu Włochy, Francja, ale również Stany Zjednoczone, no i oczywiście również Rosja jako taka. I ta diaspora pokazała bardzo dużą determinację wczoraj, bo zagłosowało ponad 320 000 osób za granicą, czyli prawie 20% tych głosów, które zobaczyliśmy ostatecznie jako wynik głosowania, jako frekwencję. A to jest prawie 2 razy więcej niż przy pierwszej turze, więc myślę, że diaspora, szczególnie ta na zachodzie Europy, zrozumiała, że tych wyborów nie można sobie tak zostawić na boku, że one są przy tej skali manipulacji wyborami, czy próby wpłynięcia na wybory, na wynik wyborów przez stronę rosyjską, że ich głos jest po prostu dramatycznie ważny i dlatego to zebranie się w sobie przez diasporę wczoraj było bardzo, bardzo pomocne. Ale oczywiście diaspora to też są głosy z Rosji, z Moskwy. Tam widzieliśmy również długie kolejki głosujących przed ambasadą mołdawską w Moskwie. Należy się spodziewać, że to byli w większości były to osoby, które głosowały przeciwko Mai Sandu, czyli na ich kontrkandydata. To tak trochę jest, że te głosy się układają w ten sposób, że kto już jest na Zachodzie, to rozumie potrzebę głosowania na integrację unijną, a kto ciągle jest jako nawet emigrant zarobkowy czy pracownik na wschodzie w Rosji, to poddany jest tej propagandzie, która mówi, to są faszyści i odbiorą wam Mołdawię i przyłączą do Rumunii i tak dalej, i tak dalej. To jest cała skala różnego rodzaju argumentacji, która jest używana. Ale to znaczy znowuż Rosja sobie sama strzeliła w kolano, bo do 2014 roku ta emigracja na zachód była niewielka, do 2014 roku. Tutaj popularnym kierunkiem emigracyjnym był po prostu wschód, Rosja, praca na budowach, sprzątanie, drobniejsze prace techniczne i to wszystko działo się, wszyscy emigrowali, jechali do Rosji, bo tam nie było wiz, nie było niczego. Po 2014 roku wprowadzono wizy. I ruszył ruch taki emigracyjny na zachód i to zmienia postać wyborów od tamtego czasu. I to, mówię to, jak zwykle Rosjanie sobie potrafią bardzo teatralnie strzelić w stopę czy w kolano. Ale jak widać nie wszędzie jest tak jak w Mołdawii, w Gruzji prorosyjska partia wygrała wybory. W kraju, w którym poziom życia jest zapewne większy niż w Mołdawii i w którym też jakby
Zachód jest silnie obecny i kraj, który był taki tradycyjny, bardzo prozachodni, który doświadczył najazdu rosyjskiego, prawda, a Mołdawia malutka, nie pokazałem jeszcze Państwu tej mapki, to jest mapka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, bardzo dziękuję. Zobaczmy, to jest kraj niewielki, malutki kraj wciśnięty między Ukrainę a Rumunię. Te czerwone terytoria to jest Naddniestrze okupowane przez wojska rosyjskie i na którym Rosjanie mają wpływ, więc Rosjanie mają tutaj jakby bezpośredni kontakt, mimo że jakby jako całe państwo nie mają granicy. Powiedz, Maćku, na ile widać na co dzień, a zwłaszcza w tej kampanii, na ile było widać rosyjski wpływ i czy czuć było też takie fizyczne zagrożenie ze strony Rosji? Fizyczne zagrożenie to nie. To znaczy, mamy już prawie 1000 dni trwającą wojnę na Ukrainie i to zagrożenie bezpośrednie, które dało się wyczuć na samym początku, jeszcze w marcu, w kwietniu 2022 roku. Znaczy, dało się poczuć, że wszyscy się trochę tego boją, tego co za granicą czyha i jak. No i oczywiście tego, czy Rosjanie dojdą i wejdą do Naddniestrza, czy nie. To wtedy było wyraźnie odczuwalne, ale po 3 latach wojny to zagrożenie bezpośrednie już nie jest tak bardzo odczuwalne. Oczywiście od momentu, kiedy Rosjanie się cofnęli za linię Dniepru, odpuścili Cherson i stanęli po drugiej stronie rzeki, no to w ogóle dało się poczuć taką ulgę w społeczeństwie. Patrzę na tą mapę, to tylko Państwu jeszcze dodam, że ta najbardziej rozciągnięta część Mołdawii od północy do południa to jest mniej więcej odległość jak z Płocka do Sandomierza maksymalnie, więc jedzie się z Kiszyniowa na północ w kierunku polskiej granicy ukraińskiej, a później polskiej jedzie się około 3 godziny do granicy ukraińskiej i już się jest na terytorium Ukrainy w regionie kamieńskim, Kamieńca Podolskiego, a potem Tarnopola, więc do Polski to jest 1000 kilometrów drogami, nie w linii prostej nawet, więc to naprawdę niedaleko, a sam kraj naprawdę nie jest duży. No i wciśnięty trochę między Ukrainę a Rumunię ze względów historycznych zresztą. Więc wracając do zagrożenia fizycznego się nie dało wyczuć, natomiast oczywiście to, co się stało w Gruzji, zapewne również pomogło w pewien sposób przywołać do porządku wyborców proeuropejskich, którzy być może uważali, że nie trzeba iść do wyborów, że to wszystko się tam jakoś dobrze poukłada. Oni zrozumieli to zagrożenie i ruszyli do tych wyborów. A propaganda, znaczy właśnie to rosyjskie zagrożenie bardziej było widoczne z punktu widzenia dezinformacji, propagandy. Pootwierano mnóstwo nowych kanałów na Telegramie. To jest bardzo popularna tutaj aplikacja, taka komunikator internetowy, jak na całym zresztą wschodzie. No tam się pojawiały dziesiątki różnych informacji próbujących obrzydzić do samego końca integrację europejską. To było kilka typów narracji, która była przekazywana społeczeństwu na różne oczywiście sposoby. Po pierwsze taka, że integracja z Unią oznacza wojnę z Rosją, że powinniśmy się przyjaźnić. Owszem, powinniśmy dążyć do integracji unijnej, no bo dlaczego nie? Natomiast również nie powinniśmy pogarszać swoich stosunków z Rosją, bo Rosjanie to jednak nasi przyjaciele i nigdy od nich nie zaznaliśmy specjalnie represji czy jakichś niekorzystnych zdarzeń. To trochę taka narracja podobna do tej, która chyba niestety jest teraz obecna na twoich Węgrzech, tych ulubionych. Już dawno nie są moje ulubione kraj Węgry. jest ciągle wspaniały, prawda? Natomiast pamiętam, że pisałeś książki o Węgrzech i to samo chyba ze Słowacją. Ale przypomnę, że to była książka, którą napisałem lat temu, 14 lat temu pracowałem tę książkę. Więc tylko pokazuje, jak szybko ten świat się zmienia, prawda? Prawda. Ja absolutnie proszę nie poczuć się urażony, ale jestem też szokowany tym, co się stało z Orbanem i jak on zmienił postrzeganie układu sił w Europie. To jest niesamowite.
Ja pisałem książkę o prozachodnim, transatlantyckim Orbanie, który przewodził takiejże partii, tak? Tak. No i co się stało przez 14 lat, kompletnie inna, tak. I to jakby jest skala tego, co się może stać, jak szybko się może stać, prawda? Nawet z takim przywódcą jak Orban. Tu mamy sytuację. Pamiętajmy, że Węgry jednak są położone w środku Europy, nie jak Mołdawia, prawda? I są członkiem Unii, są członkiem NATO, powiązany nie tylko geograficznie, ale politycznie i taka zmiana, a ta Mołdawia, malutka, biedna na wschodzie, bardzo dzielnie ja tylko dodam, że to walczy tak samo o to, żeby być na zachodzie. Ja tylko dodam, że to tak samo z tymi Węgrami, to jest mój ból prywatny, bo ja też te Węgry bardzo ukochałem i też bardzo lubię ich kulturę, kuchnię i architekturę i tak dalej. I to takie smutne. Ale wracając do Mołdawii, tak. Ta narracja również taka antyunijna, podsycana, podpowiadana tutaj przez media, to była na przykład również narracja dotycząca spraw takich już czysto światopoglądowych. Bardzo silnie kładiono nacisk na to, że po wejściu do Unii, tak, kraj będzie zmuszony do zaakceptowania jakiegoś dodatkowego legislacji dotyczącej osób o skłonnościach homoseksualnych, prawda? Całe to LGBT było przedstawiane jako to podejście, to, że ludzie mogą mieć inne poglądy, czy no właśnie chcieć innych związków, było pokazywane jako zagrożenie dla kraju, że wręcz pokazywano to jako coś, do czego kraj zostanie zmuszony. Nawet pojawiła się swego czasu taka informacja, że urzędy będą miały nakaz zatrudniania jakiegoś tam procenta osób o właśnie innej orientacji seksualnej. No absurdy, ale no, trafiały na podatny grunt tutaj, bo jednak społeczeństwo, podobnie jak w Gruzji, to społeczeństwo jest bardzo konserwatywne, wyznaje takie tradycyjne chrześcijańskie wartości, więc takie odpowiednie natężenie tego typu propagandy no, sprawiało, że wielu ludzi mówiło, no przecież ta Europa, no to jak jest nawet sformułowanie gejropa, czyli taka właśnie kraina, której już upadły wszystkie wartości i no, do której nie ma się co nawet zbliżać, bo nie ma to sensu, bo to zagraża naszym wartościom, naszym ideałom, naszej kulturze. Była tego typu również propaganda w ten sposób podsycana, wtłaczana do kraju, ale ostatecznie ludzie no, zagłosowali, myślę, po prostu własnym doświadczeniem. I to z jednej strony jako diaspora, która już żyje na Zachodzie i wie, jak to życie wygląda. Na pewno nie tylko i wyłącznie różowo, natomiast jakby mają ocenę realistyczną sytuacji na zachodzie Europy i głosują de facto za tym, czego już doświadczają. Myślę, że w części te osoby również opowiadały, wpływały na swoje rodziny tutaj w Mołdawii, które zostały i tłumaczyły im, jak ten świat wygląda, więc ostatecznie się udało. Co cieszy jeszcze bardziej, to że ta różnica głosów między kontrkandydatem, to jest prawie 200 000. To jest bardzo dużo jak na tak mały kraj, co powoduje, że mandat pani Sandu jest naprawdę mocny, naprawdę silny. Ale pani prezydent już wczoraj w przemówieniu, w którym no, już nie mogła nie widzieć, że wygrywa te wybory, już mogła je podsumowywać, stwierdziła oczywiście, że to jeszcze jest trochę pracy do wykonania, bo w Mołdawii czekają wybory w przyszłym roku parlamentarne. No i nie można oczywiście zapominać o tym, że nie wszyscy ten rząd popierają i to nie dlatego nawet, że są antyunijni, ale no, zarzucają rządowi to, że nie wypełnił wszystkich obietnic wyborczych, że nie wyplenił do końca korupcji albo nawet słabo mu idzie w zwalczaniu korupcji w systemie sądownictwa, w systemie sprawiedliwości. No i pani prezydent już to zapowiedziała, to znaczy chyba
bo to chyba jeszcze nawet wcześniej w jakichś wywiadach mówiła, z rozmów z obywatelami słyszy, żeby się trochę ostrzej zabrać za sędziów, za prokuratorów, że do tej pory robiono to było trochę za bardzo w białych rękawiczkach, za wolno, za mało efektywnie. Coś w tym jest, ludzie na pewno to widzą, ludzi na pewno to denerwuje. Oczywiście kwestia A czy to jest trochę tak, jeśli chodzi o to sądownictwo i aparat sprawiedliwości, czy to jest trochę tak jak na Ukrainie, znaczy, że prezydent Zełenski wiedział oczywiście bardzo dobrze i zwłaszcza w tym pierwszym okresie wojny był bardzo silny nacisk i wydawało się, że jest nadzieja na to, żeby od tej strony Ukraina się bardzo głęboko zreformowała, a mimo tego bardzo niewiele zrobił. Jak mówią jedni, bo jest też pod wpływem uzależniony częściowo od tych struktur. Na ile to jest podobna sytuacja w Mołdawii, na ile pani Sandu też tak naprawdę jest częściowo uzależniona od tych układów chorych z przeszłości? Myślę, że jednak jest to sytuacja trochę różna. O pani prezydent można różne rzeczy powiedzieć, ale na pewno nie to, że jest fragmentem jakichś układów, że ma powiązania z oligarchami. To jest faktycznie u niej niesamowita cecha, ale to jest, ja zawsze mówię, że ona to jest taka trochę Joanna Dark, samotna, znaczy niezamężna kobieta bez dzieci, w całości poświęcająca się krajowi i reformowaniu państwa. Natomiast sam system sądowniczy, prokuratorzy, oni po prostu jest tak przeżarty głęboko korupcją, że on walczy. On po prostu walczy przeciwko zmianom w całości. Dochodzi tutaj do śmiesznych, kuriozalnych czasami sytuacji, bo oczywiście rozpoczął się proces tak zwanego wetowania, czyli oczyszczania systemu sprawiedliwości z osób, które właśnie nie powinny w nim się znajdować. Ten proces polega na tym, że porównuje się majątek danej osoby z jej zarobkami, no i oczywiście wtedy żąda się weryfikacji, wytłumaczenia i tak dalej. Ale sam proceder, czy sama procedura, przepraszam, zakłada, że ponieważ tam jest jakby harmonogram, kolejne sądy są brane pod lupę, więc procedura zakłada, że sędziowie, którzy chcieliby odejść z zawodu z jakichś przyczyn, a to mogą to zrobić do tam bodajże 60 dni przed terminem, w którym dany sąd zostanie wzięty do weryfikacji, jakiś regionalny na przykład, lokalny, no i wtedy oni zachowują wszystkie przywileje i tak dalej, natomiast odchodzą z zawodu. I były tu takie sytuacje śmieszne lub właśnie tragiczne, w których w ten ostatni dzień tej procedury, kiedy można jeszcze odejść, odchodzi z sądu powiedzmy 40 na 50 sędziów. Co tylko pokazuje, że tych 10 uznało, że są na tyle mocni, że są jeszcze w stanie się obronić. Natomiast skala tego przeżarcia korupcją jest potężna, ludzie to widzą, ludzie są tym zmęczeni. Między innymi to było jedno z najważniejszych haseł pani prezydent w tej pierwszej kadencji, z tym szła do wyborów. Po drodze tylko zdarzyło się wszystko, co się mogło zdarzyć, tak zwany perfect storm, czyli mieliśmy i COVID, i potem wojnę na Ukrainie, i kryzys energetyczny, i kryzys migracyjny, bo przypomnę, Mołdawia przyjęła per capita, czy jakby w stosunku do populacji swojej własnej więcej uciekinierów z Ukrainy niż Polska nawet. Więc zdarzyły się tu wszystkie możliwe kryzysy, w czasie których jeszcze trzeba było reformować system sądownictwa. To jakby w naturalny sposób każdy rozumie intuicyjnie, że to nie wszystko się mogło udać. A udało się bardzo wiele oczywiście, bo po pierwsze ten kryzys imigracyjny został opanowany i Mołdawia sobie bardzo dobrze z nim poradziła, a sami Ukraińcy byli tutaj przyjęci z równie dużą otwartością jak w Polsce. Kryzys energetyczny, przy niwelowaniu skutków, którego trochę brałem udział, też udało się opanować. Ostatecznie rachunki za gaz, za prąd są na w miarę akceptowanym poziomie. One są ciągle wyższe niż przed wojną, ale to już nie są wielkości rzędu 7-8-krotności rachunków
sprzed wojny, co było jednym w ogóle z najcięższych oskarżeń wobec rządu przez takiego zwykłego obywatela, że jak można doprowadzić do sytuacji, w której nie stać nas na zapłacenie rachunków za gaz, za prąd. Mówimy tutaj o sytuacji oczywiście, w której wszyscy przez lata, przez 30 lat, nawet po upadku Związku Radzieckiego uważali, że gaz jest za darmo i że można się nim nawet grzać, póki włączą kaloryfery. Mówimy tu o sytuacji, w której stare ciężarówki ZIL mają zamontowany system bardzo technicznie wymagający do gazu sprężonego, bo po prostu gaz był tak tani, że ostatecznie ta cała inwestycja zwracała się bardzo szybko w porównaniu z jeżdżeniem na benzynie. No i nagle ceny tutaj energii sięgnęły cen europejskich i to tych kryzysowych i to jakby był największy problem, ponieważ ceny w całej Europie również spadły, to i tutaj spadły, więc ta sytuacja jest w miarę opanowana. Ludzie coraz lepiej rozumieją też mechanizmy, które tym kierowały, rozumieją przyczyny, dla których ten kryzys w Europie się pojawił. Po drodze oczywiście organizacje międzynarodowe, ale również Komisja Europejska czy Unia Europejska zainwestowała czy podarowała sporo pieniędzy Mołdawii, które między innymi poszły na kompensowanie tych faktur dla obywateli po to, żeby nie odczuwali tak bardzo tych cen. Więc to się udało. Na pewno się udają inwestycje w infrastrukturę. Tu kolejne bardzo ważne drogi w Mołdawii odzyskują wreszcie jakość taką europejską. Może to nie są jeszcze autostrady, ale to już są drogi o jakości podobnej na przykład jak na Ukrainie, co bardzo wyraźnie widać, kiedy się jedzie przez Ukrainę, że te drogi tam jednak co do standardów jakości są całkiem niezłe w porównaniu z Mołdawią. To są również inwestycje środowiskowe. Tu się zmienia cały sektor zabezpieczenia w energię, bo ogłaszane są kolejne przetargi na farmy fotowoltaiczne, na farmy wiatrakowe. Obraz Mołdawii się zmienia bardzo szybko. I ludzie kojarzą to z rządami Mai Sandu. Na pewno widzą modernizację związaną z Mają Sandu, na pewno też niestety widzą problemy ekonomiczne związane, które nastały za jej rządów, czy pogłębiły się przede wszystkim, bo oczywiście ten kraj nigdy nie był bogatym krajem, ale tak, związało im się to, ten wynik wyborów zresztą to pokazuje, bo my się bardzo cieszymy, że pani Maja Sandu ma 55% i to przy tym ciężkim wysiłku. Ale to jednak oznacza, że na pewno nie tyle głosów kupili Rosjanie, to trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Trzeba sobie otwarcie powiedzieć również, że jednak 1/3 społeczeństwa, nawet bez korupcji jakiejś ze strony Rosji, będzie bardziej sympatyzowała ze stroną rosyjską niż z zachodem Europy. To jest oczywiście efekt czy pozostałości po takim, a nie innym układzie narodowym w Republice Mołdawii z czasów Związku Radzieckiego, to ciągle tutaj jest odczuwalne i widoczne. Tu bardzo sporo ludzi czuje się etnicznie, co najmniej Słowianami, jak nie Rosjanami wprost. Przypomnę, że w Republice właściwie wszyscy mówią po rosyjsku bardzo dobrze, biegle. To jest jakby drugi język, a dla niektórych pierwszy. Ten układ jest bardzo specyficzny, i Mołdawia z niego się powoli właśnie wyrywa na zachód na szczęście, bo to muszę to powiedzieć sobie wprost, w gronie znajomych w Polsce często słyszę, czy my na pewno chcemy, żeby Mołdawia trafiła do tej przeregulowanej Europy z Zielonym Ładem i z tym wszystkim, co się w Europie teraz dzieje, na co czasami mniej lub bardziej narzekamy w Polsce, a ja odpowiadam, że może mamy to szczęście, że możemy sobie na to ponarzekać w Polsce, ale dla Mołdawii to jest jedyne rozwiązanie, bo alternatywą jest po prostu bycie wchłoniętym przez Rosję. Jaka jest perspektywa zbliżenia się, a potem wejścia do Unii? Właśnie, bo o tym nie zdążyłem wspomnieć przy tych sukcesach, a to na pewno jest sukces. Pani Maja Sandu i jej rząd doprowadzi do rozpoczęcia negocjacji z Komisją Europejską. One startują dosłownie za 2 miesiące, formalnie chyba w styczniu 2025 roku. Niedawno odbyło się takie posiedzenie połączonych komisji ze strony Komisji Europejskiej i Mołdawii, gdzie jakby stwierdzono, że jest gotowość do rozpoczynania negocjacji, więc ten etap się naprawdę zaczyna już.
No i co będzie się działo potem? Różni analitycy mówią, że Mołdawii wystarczy 5 do 6 lat, żeby być członkiem Unii Europejskiej. To z różnych względów, dlatego że gospodarka jest relatywnie mała, w związku z tym nie przeszkadza interesom wewnątrzunijnym w żaden sposób, jak na przykład ukraińskie rolnictwo z pewnością będzie kilku krajom przeszkadzało albo będą próbowały je na jakiś sposób osłabić w drodze integracji. To jest mała gospodarka, niewielki naród, mówiący już językiem unijnym, bo tu nie będzie niczego tłumaczyć tak naprawdę. Niektórzy się śmieją, że wystarczy przepisać nagłówki w ustawach rumuńskich i to będzie równie dobrze tutaj służyło. No oczywiście problemem będzie, i to przede wszystkim myślę, że najważniejszym będzie system sądownictwa i właśnie pozbycie się korupcji z tego zakresu jakby życia społecznego. A poza tym to naprawdę nie jest duży problem, by ten kraj był w Europie. Z drugiej strony pytanie, na ile duża Ukraina, pod którą Mołdawia jest podłączona w tym procesie integracyjnym, na ile ta duża Ukraina w stanie wojny będzie ten proces być może przedłużać. I to może być trochę paradoksalne, że Mołdawia będzie musiała czekać na Ukrainę, a nie odwrotnie. Być może te procesy zostaną rozdzielone, natomiast mówię, z punktu widzenia problemu, jakim jest czy skali problemu, jakim jest integracja Mołdawii, to jest naprawdę niewielki problem. Niewielki kraj z niewielką gospodarką i całkiem dobrze przygotowany do integracji pod tym względem, że po prostu obywatele, 60% społeczeństwa ma paszporty unijne i już się czuje Europejczykami pod wieloma względami, doskonale rozumie, jak to w Europie się odbywa. Oczywiście trzeba będzie uszczelnić system podatkowy, zwiększyć dochody budżetowe, po to chociażby, żeby wzmocnić administrację, która tę integrację będzie negocjowała. Ale to wszystko jest na dobrej drodze. Dzisiejsza noc była decydująca pod tym względem, że bez pani prezydent, tylko pod rządami tego drugiego pana, myślę, że proces negocjacyjny by się zatrzymał, o ile by się nie zaczął cofać. Tak jak to mniej więcej widzimy de facto w Gruzji pod rządami gruzińskiego marzenia. A na ile, proszę powiedz, na ile czuć na ulicach Kiszyniowa i innych miejscowości to napięcie związane z walką wschodu z zachodem, tak? Znaczy Rosji z zachodem, bo to dla nas, dlatego to jest tak bardzo interesujące. To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ trudno na nie odpowiedzieć. Tak jak powiedziałem, to społeczeństwo jest mocno podzielone w tym sensie takim etnicznym i to wyraźnie widać, że nie wszyscy, wynik wyborów pokazuje, że część społeczeństwa wcale nie uważa Europy za taki raj, do którego chcieliby zmierzać. Czy to się bezpośrednio na ulicy pokazuje? No nie, bo to jest bardzo spokojny i bardzo taki naród, który tak naprawdę skupia się na życiu rodzinnym, na swojej własnej gospodarce, na wytwarzaniu wina i tak dalej. To nie są mieszkańcy Bałkanów, Serbowie, Chorwaci, zapalczywi, bardzo emocjonalni. To są ludzie, którzy po prostu chcą mieć trochę świętego spokoju i żyć w miarę w bezpiecznym i normalnym kraju. Bałem się, co się wczoraj wieczorem może dziać, ale jak zwykle mnie Mołdawianie nie zawiedli, nie wyszli na ulicę, nic tu się nie działo. Ostatni raz taki wybuch trochę niespodziewanych emocji i radości to widziałem po meczu Polska-Mołdawia, kiedy Mołdawia niespodziewanie wygrała 3-2 i wtedy faktycznie oni sami byli tak zdziwieni tą wygraną, że samochody jeździły po ulicach, trąbiły i ludzie krzyczeli okrzyki radości. Maciek, mówmy o radosnych wydarzeniach, a nie o tych dramatycznych. Dla Mołdawian to było bardzo radosne wydarzenie. Oni przyszli na mecz, w którym chcieli zobaczyć Lewandowskiego, a wyszli z meczu po pierwszej wygranej od kilkunastu lat bodajże jako reprezentacji Mołdawii, więc cóż, wszystko dla Mołdawii. To był dla nich na pewno radosny dzień. Dzisiejszy poranek jest również wbrew pozorom radosnym porankiem, bo
bo jednak nawet ten przeciwnik Majsandu mówił, że ta integracja jest potrzebna, więc część jego zwolenników oczywiście trochę obawiając się Unii jednak wie, że że Unia jest jedynym kierunkiem, który uratuje Mołdawię. Więc ja jeszcze nie wyszedłem dzisiaj rano na ulicę, ale mam nadzieję, że zobaczę trochę więcej uśmiechniętych twarzy niż jeszcze wczoraj. To jest dobry dzień dla Mołdawii. I to jest dobry dzień dla przyszłości Mołdawii. Można powiedzieć, że dzisiaj, pewnie historycy tak będą mówili, że dzisiaj Mołdawia obudziła się w nowej rzeczywistości i jest uratowana, mimo tego całego silnego naporu ze strony rosyjskiej, mimo tych milionów euro wydanych po to, żeby Mołdawię odwrócić przeciwko Zachodowi. Nie udało się. No i to jest wielka wygrana Mołdawii i jej narodu. I to jest, można powiedzieć też, że Rosja przegrała w Mołdawii. Absolutnie tak. To znaczy to jest policzek w twarz Rosji. Mówię, ta skala, porównanie środków zaangażowanych przez obie strony i jeszcze ta świadomość, że tutaj w Mołdawii mamy etnicznie ludzi związanych z Rosją, czujących się z pochodzenia przynajmniej Rosjanami, mówiących po rosyjsku perfekcyjnie. Mamy podwójne szkolnictwo, gdzie mamy też szkolnictwo rosyjskojęzyczne, silna kultura rosyjska, teatr państwowy imienia Czechowa, sponsorowany wprost z Moskwy, centra kulturalne, bardzo silna obecność dyplomatyczna tutaj, no naprawdę na mnóstwo sposobów to Rosja jest tu obecna i próbuje wywierać wpływ, a jednak nie. Ja tylko powiem, że tutaj od lat jakby tradycją jest, że ambasador rosyjski wysyła w niektóre przynajmniej regiony kraju list do emerytów i dodaje im do tego listu $100. Tak nawet na tym poziomie Rosjanie tak próbują po prostu wpływać. banknot wrzuca? Tak. Swoją drogą, dlaczego $100, a nie 1000 rubli, ale okej. Tak, na przykład to tam dotyczy właśnie Gagauzji, czyli tego regionu nie separatystycznego, ale ciągle autonomicznego, z ludnością pochodzenia ale prawosławną, która czyli zresztą zagłosowała prawie w 98%. Wsadza banknot, oficjalny ambasador Rosji wysyła list, wsadza banknot $100. Wysyła list raz do roku do emerytów w Gagauzji, taki gratulacyjny, z życzeniami i tak dalej, tak po sowiecku, prawda? Takie podejście, no my was tutaj pozdrawiamy i tak dalej. I zapomogę wrzuca, tak, no bo wie, że sytuacja jest trudna, czasy są ciężkie, więc wrzuca $100 do listu. No to zupełnie, znaczy i to oczywiście nie sięga radaru przepisów, tak? Bo to nie jest nic nielegalnego, no można by próbować opodatkować te pieniądze. I takie sytuacje się tu zdarzają od kilku lat, jakby sam nawet teraz w rozmowie z tobą sobie uświadomiłem, jak absurdalnie to brzmi, ale tak to wygląda, więc mimo tych wszystkich, mimo tego całego naporu, tych wszystkich działań, które miało zmierzać w kierunku odbicia Mołdawii, bo przypomnę, gdyby tutaj za pół roku po takich wyborach przegranych przez Majsandu zainstalował się prorosyjski rząd, nowy prorosyjski rząd, to oczywiście to oznacza być może wpuszczenie tutaj rosyjskich wojsk dodatkowych celem ochrony przed faszystowską, prawda, Ukrainą. To oznacza wreszcie zrotowanie i wzmocnienie sił w Naddniestrzu, być może jakąś integrację z Naddniestrzem, ale już w takim układzie podziału sił, w którym Naddniestrze jest jednym z 3 rządzących tym krajem regionów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się tu mogło zdarzyć. Na szczęście się udało i to jest wielki pokaz hartu ducha, po pierwsze, pani prezydent, tak jak pisze zresztą chyba dzisiaj, czy ostatnio 2 tygodnie temu premier Donald Tusk, to jest naprawdę twarda kobieta i wytrzymała to wszystko, pomimo naprawdę podłej czasami kampanii przeciwko niej, sugerowaniu jej właśnie odmiennej orientacji seksualnej i tak dalej. Ona to wszystko wytrzymała i jak prawdziwa przywódczyni narodu poprowadziła ten kraj w kierunku integracji. To jest też po prostu zwycięstwo tych ludzi, bo oni zwyczajnie zagłosowali swoim doświadczeniem. Oni już wiedzą, że na wschodzie ich nic dobrego nie czeka, a Zachód jeszcze jednak obiecuje w miarę normalne życie, dostatnie życie. I to jest w ogóle ciekawa lekcja, którą powinniśmy też my w Polsce trochę lepiej zacząć rozumieć, bo chyba już trochę zapominamy, co mamy a czego moglibyśmy nie mieć, gdybyśmy nie dokonali paru wyborów w przeszłości, prawidłowych wyborów. Mimo wszystkich zastrzeżeń, jakie mamy
Brukseli, Unii Europejskiej jako takiej i rzeczy, które nam się tam nie podobają albo które, no właśnie, które można jeszcze zmienić, ale to zawsze można zmienić, zawsze można próbować, a popadnięcie pod wschód jest właściwie drogą w jednym kierunku. Mały kraj, ale dziś bardzo ważny, bo nie został, nie wykonano pierwszego kroku, czy jakiegoś dużego kroku do aneksji tego kraju przez Rosję. Ten kraj jest bliżej Zachodu, co nas bardzo cieszy. Maćku, bardzo serdecznie Ci dziękuję za tą bardzo ciekawą powieść. Dziękuję. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Pozdrawiamy Kiszyniów. Nie obiecujemy, mam nadzieję, że następnym razem jak polska drużyna piłkarska przyjedzie do Kiszyniowa, lepiej się zachowa i takich prezentów, że inne prezenty będziemy robić Mołdawii, a nie takie. Dzięki serdeczne. To wszystko dzisiaj w tym specjalnym wydaniu. Kończę o 8:57. Maja Sandu wygrywa wybory w Mołdawii. Rosji nie udaje się wesprzeć pomimo gigantycznej akcji korupcyjnej, mimo gigantycznego wpływu. Kierunek prozachodni wygrywa w Mołdawii, co jest bardzo ważne również dla nas. Czekam na Państwa komentarze. Napiszcie koniecznie, co o tym sądzicie. Dziękuję bardzo. Wspierajcie Układ Otwarty na Patronite. Do zobaczenia, do usłyszenia.